Dzień dobry, bardzo mi miło po raz kolejny gościć na scenie Leasing Day. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do pewnej historii, pewnego zrozumienia, być może przyszłości, być może teraźniejszości. Chciałbym zacząć od pewnego cytatu wspomnianego już Stanisława Lema, że bez wiedzy nie ma wyobraźni i nie ma wiedzy bez wyobraźni. Czyli musimy bazować na tym, co wiemy, żeby wyobrazić sobie przyszłość, żeby myśleć o przyszłości i myśleć o tym, co przed nami. Chciałbym zaprosić Państwa do pewnej historii i wyobrażenia sobie na bazie doświadczeń naszych klientów, jaką wiedzę tak naprawdę posiadamy z naszych procesów i jaką wyobraźnię nam to pozwala budować o procesach przyszłości. Skupmy się na procesie pełnego finansowania. Zastanówmy się od perspektywy klienta. Statystyczny klient postrzega nasze finansowanie bardzo prosto i bardzo elementarnie. Tak naprawdę mówimy o pewnym ofertowaniu, złożeniu wniosku, decyzji kredytowej, podpisaniu umowy, obsłudze posprzedażowej i wszystkie te elementy stanowią pewien ciąg. Ciąg, w ramach którego zrealizujemy pewne akcje biznesowe, w ramach którego klient w ramach na przykład obsługi posprzedażowej zrealizuje kilka dyspozycji, kilka wniosków. To wszystko złoży się na pewne wspominane już dzisiaj podczas prezentacji Customer Experience. Z perspektywy instytucji finansowej nie jest ten proces tak trywialny i tak prosty. Tak naprawdę mówimy o bardzo złożonym procesie, który musi być znakiem nieskończoności, aby móc w pełni świadczyć usługi finansowania w dzisiejszym świecie. Mówimy o oferowaniu produktów w kanałach digitalowych, o tym, jak docierać do naszych klientów, jak odpowiednio to marketingować, segmentować tych klientów, aby tak naprawdę powstał nasz lead, nasze zainteresowanie ofertą finansowania. Następnie tak naprawdę staramy się nie tylko dostarczyć produkt finansowy, ale przede wszystkim komplementarne finansowanie, czyli produkty i serwisy dodatkowe, w ramach których finansujemy aktywo, które klient chce pozyskać. Składamy wniosek, uzyskujemy decyzję, podpisujemy umowę, wchodzimy do obsługi posprzedażowej. Musimy zarządzić aktywem. Jako instytucja finansowa w nowych modelach finansowania, o których dzisiaj głównie rozmawiamy w ramach instytucji finansowych, musimy zarządzić aktywem i ponownie wejść w ten proces z tym klientem, który jest obecny i z tym aktywem, które mamy, a chcemy na przykład upłynnić, mówiąc kolokwialnie, do nowego klienta. Każdy z tych elementów możemy rozbić jako elementy atomowe. Każdy ten element atomowy stanowi pewne domeny biznesowe w naszej organizacji. Domeny, które są odpowiedzialne właśnie za ofertowanie produktu, za segmentację klientów, za obsługę leadową i wniosku jako sieci sprzedaży, za zagwarantowanie bezpieczeństwa transakcji przez zespoły ryzyka i AML-owe, za podpisanie i uruchomienie umowy, a następnie za całą obsługę posprzedażową. Każdy ten element domenowy, bo mówimy o pewnym biznesie, możemy przełożyć na warstwę technologiczną. To znaczy nie ma technologii bez domeny biznesowej. Tak? Jakby systemów nie implementujemy w oderwaniu od domeny biznesowej i tego, co zachodzi w poszczególnych zespołach biznesowych. Dzieląc nasze domeny biznesowe, przeważnie posługujemy się trzema warstwami. Warstwą front office'u, middle office'u i back office'u. Wszystkie te dane, które gromadzimy w ramach tych warstw, możemy porównać do tego, że one przepływają głównie z tego front office'u, którego stanowi nasza sieć sprzedaży i narzędzia, w których pracują, self-serwisy klienta i wnioski online'owe. To wszystko spływa i jest gromadzone w ramach naszej organizacji. No i właśnie, czy tak naprawdę dane, które posiadamy, pracują dla Ciebie jako spółki leasingowe i poszczególnych osób w tej spółce? Czy my o tym myślimy, jakie dane gromadzimy i jaką wiedzę z tego wyciągamy? Czy ta wiedza pozwala nam tak naprawdę myśleć w przyszłość i myśleć z pewną wyobraźnią o tym, co chcemy oferować? To jest pytanie do Państwa i każdy musi sobie odpowiedzieć na nie samemu. Natomiast z perspektywy firm jako technologicznych i realizowanych projektów na pewno możemy o tym pomyśleć z tej perspektywy, że systemy front office'owe, systemy sprzedażowe są po bardzo wysokich inwestycjach i maksymalizacji tego customer experience. Mówimy o systemach, które są empiryczne, w których mamy duże zapewnienie zwinności, przyjazności do użytkowania, samoobsługi czy wykorzystania interfejsów opartych o sztuczną inteligencję jak chatboty, czy zintegrowany ekosystem z naszymi partnerami. Kiedy myślimy o naszym back-office, niejednokrotnie rozmawiając z Państwem jako instytucjami finansowymi, mówimy zastałe systemy, ciężko edytowalne, niezastępowalne, musimy działać na tym, co mamy. Brak możliwości wdrożenia pełnej automatyzacji, bo procesy są skomplikowane, nie wszystkie działy obsługi pracują w systemach, dużo akcji dzieje się mailowo. Mamy słabe możliwości w zakresie obsługi danych, które już zgromadziliśmy historycznie i to wszystko tak naprawdę wpływa na to, że tą maksymalizację customer experience od strony front office'u troszkę ograniczamy
i utrudnia nam to customer experience pełnej ścieżki klienta, bo ten element back-office'u stanowią często systemy klasy legacy. Więc jaką wartość mogą mieć właściwie dane i zastosowanie narzędzi wspierających w celu maksymalizacji tego customer experience? Czy sztuczna inteligencja w interpretacji naszych danych nam pomoże? I tak naprawdę, czy dane i hiperpersonalizacja pozwolą nam stworzyć produkt przyszłości? Zastanówmy się na przykładzie pełnego procesu finansowania, który na początku prezentacji wspomniałem. Zacznijmy od tego elementu ofertowania do momentu złożenia wniosku. Tak naprawdę klient zazwyczaj trafia do nas z gotową ofertą aktywa, które chce sfinansować. Jest to pierwszy element, na bazie którego już możemy budować automatyzację. Po pierwsze w oparciu o dane, po drugie w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji, rozumienia języka naturalnego. Dokumenty, które otrzymujemy od klienta, możemy sparsować, sklasyfikować i wyciągnąć odpowiednie dane, które pozwolą na pewną automatyzację. W oparciu o dane, które dostarcza nam klient i dane, które posiadamy, możemy dopasować ofertę i przeprowadzić tą segmentację. Te wszystkie elementy stanowią pewien początek wykorzystania danych w pełnym procesie. Etap zawarcia umowy z kolei i jej pełnej aktywacji chcemy zabrać Państwa w taką pewną hipotezę tego, jak dane mogą wpłynąć na produkt przyszłości. Po pierwsze, wyobraźmy sobie, że udostępniamy naszemu klientowi na etapie już wniosku o finansowanie aplikację mobilną. Ta aplikacja mobilna dla każdego z nas jest jedną pewnie z wielu w telefonie zainstalowanych, nie wnosi w sposób jakby codziennego użytku nic nowego. A kiedy ta aplikacja mobilna stałaby się tak naprawdę tym, ile my zapłacimy za ratę miesięcznie, jeżeli to używanie aplikacji uzależniłoby nam ratę miesięczną, czy stanowiłoby dla nas zachętę do korzystania z tej aplikacji? Więc jeżeli taką aplikację, załóżmy, udostępnimy już od etapu finansowania, tak naprawdę w tej aplikacji możemy zapewnić sobie weryfikację tożsamości poszczególnych klientów, wdrożyć integrację z bankami i zacząć pozyskiwać nowe dane w ramach na przykład PSD2. Możemy wdrożyć element podpisu i transakcji paperless, na które na pewno wszyscy czekamy, natomiast nowe produkty finansowe też nam pozwalają na pewne odstępstwo od klasycznego leasingu w tym zakresie. I te dane, które będziemy w ten sposób pozyskiwać, także przetwarzali na następnych etapach. Możemy wdrożyć m.in. elementy związane z odbiorem przedmiotu. Sztuczna inteligencja może nam pomóc sklasyfikować, ocenić aktywo, które pozyskujemy, wprowadzić dane do systemu i zrobić to w sposób bezpieczniejszy dla naszej transakcji niejednokrotnie od bezpośredniego wypełniania przez handlowca i klienta, zapewnić pewną historyzację danych i przechowywanie tych danych. Co więcej, ta cała ścieżka, zamykając od umowy do obsługi, będzie pozwalała nam także w tej aplikacji po aktywowaniu umowy uruchomić nowy element. Element raty dynamicznej. Na czym dzisiaj klienci opierają najem? Najem jest porównywany do subskrypcji, stałej subskrypcji jak Netflix, stałej subskrypcji jak Spotify. A jeżeli byśmy pomyśleli o subskrypcji jak na przykład o usługach chmurowe, które jako instytucje finansowe kupujemy, czyli tak jak używamy, tak płacimy. Jeżeli klient wszedłby z nami w ścieżkę raty dynamicznej i pozwoliłby nam pozyskiwać dane z aplikacji, pozwoliłby nam pozyskiwać dane z systemów zewnętrznych, bo każdą z takich aplikacji dzisiaj możemy zintegrować bezpośrednio z samochodem. Większość dzisiaj marek samochodowych udostępnia API, które pozwoli nam zebrać informacje o tym, czy jest płyn do spryskiwaczy, czy wymaga serwisu, czy zbliżamy się do limitu kilometrów, ile ten samochód przejechał kilometrów. Wszystkie te elementy stanowią pewną fundamentalną sprawę dla nowych produktów finansowych, które wdrażamy. Jeżeli klient postawi na notyfikację, będzie chciał używać tej aplikacji w trakcie użytkowania pojazdu i automatycznie będzie nam się uruchamiała ta aplikacja, możemy agregować i zbierać dane o tym, jak ten klient się przemieszcza, jak skorzysta, a aplikacja będzie stanowiła swoisty punkt styku z instytucją finansową. Ale punkt styku, który nie będzie tylko i wyłącznie elementem do pobierania faktur, do zarejestrowania dyspozycji, ale wprowadzi element grywalizacji. Czyli klient w oparciu o to, jak korzysta z samochodu, jak jego używa, tak naprawdę będzie wiedział, ile zapłaci. Jeżeli samochód będzie eksploatowany zgodnie z pewnymi normami, nie będzie przekraczał naszych budżetów związanych z serwisem takiego samochodu, możemy podzielić się swoim rewes z klientem. Wiemy, że możemy podzielić się tą marżą, która była zagwarantowana, jak i pewnie zabezpieczenie nas jako instytucji finansowej w przyszłość. Model pewnie skrajny, pewnie wiele działów kontrolingowych i finansowych złapałoby się za głowę, kiedy produktowiec by przyszedł z takim pomysłem.
ale od tego mamy wyobraźnię, od tego mamy wiedzę i od tego mamy dane. No właśnie, bo tak naprawdę jeżeli mówimy o systemie, mówimy o danych, mówimy o produkcie finansowym, mówimy o pewnych filarach naszego finansowania. Te filary bym podzielił dzisiaj w produkcie finansowym na 3 elementy. Pierwszym elementem jest element produktu finansowego jako całości. Liczba rat, deklarowany przebieg, wkład własny, pozyskana w ten sposób wartość rezydualna z matryc od dostawców zewnętrznych. Na bazie tego budujemy tą część kapitałowo-odsetkową. Następnie na bazie produktów i usług dodatkowych budujemy pewien budżet, w ramach którego będziemy obsługiwać serwis, ubezpieczenia, kwestie produktów i usług dodatkowych, które gwarantujemy klientowi. A trzecią składową tak naprawdę są nasze elementy marży i opłaty administracyjnych na poszczególnych tych budżetach i także części raty kapitałowo-odsetkowej. A kiedy w takim modelu przejściowym zastanowilibyśmy się nad filarami, które tak naprawdę stanowią pewne rozróżnienie, model pośredni, w którym utrata wartości pojazdu nie jest rozłożona średnio na poszczególne miesiące, tylko widzimy, jak ten pojazd jest eksploatowany, ile przejechał w pierwszym roku, ile będzie przejeżdżał w drugim roku prognozowane. I od tego już zaczęli klientowi nanosić pewną deltę. Drogi kliencie, jednak idziemy w pewnej trajektorii na inną wartość rezydualną, to my się z tobą podzielimy pewnym zyskiem. Ty eksploatujesz mniej samochód, my lepszy remarketing tego samochodu będziemy mogli zrobić, zapłać nam mniej. Budżet wyliczony w oparciu o historyczne dane spółki na produktach dodatkowych to jest pewien element przejściowy, żeby te produkty dodatkowe i serwisy także uzależnić nie tylko od pewnych hipotez, jak ten serwis będzie drogi dla nas jako organizacji. I trzecia składowa tak naprawdę automatyzacja, bo jeżeli popatrzymy na ten back office, wykorzystanie tych danych i jeżeli my w oparciu o te dane zaczniemy realizować automatyzację operacji posprzedażowych, zapewnimy też pewną optymalizację finansową związaną z obsługą poszczególnych kontraktów. Zaoszczędzimy, więc się z tym klientem podzielimy. I to wszystko prowadzi do ostatecznego modelu, w którym bazujemy na rzeczywistych danych. Jeżeli pobieralibyśmy dane rzeczywiste z pojazdu, dostarczane przez klienta, potwierdzane danymi serwisowymi, uzależnilibyśmy dynamicznie od tego budżet usług i produktów dodatkowych, korygowany zgodnie właśnie z danymi o użytkowaniu pojazdu. Zautomatyzowalibyśmy, dzięki temu zmniejszyli koszty operacyjne poszczególnych umów, możemy mówić, że zapewniliśmy klientowi dynamiczną ratę. Dynamiczną ratę, jak było wcześniej pokazane na makietach ekranów, którą klient determinuje. To znaczy my mu nie narzucamy, drogi kliencie, musisz być w dynamicznej racie. Jeżeli klient jest gotowy na to, żeby z tego korzystać, dajemy mu pewną swobodę i wchodzimy wtedy w model pay as you go. A jeżeli te dane wykorzystalibyśmy do tego, aby to aktywo odpowiednio nim zarządzić, w końcu jest to pewne wyzwanie dla nas jako instytucji finansowych na najbliższe lata przy rosnącym udziału w rynku najmu długoterminowego. Jeżeli remarketing oparty zostałby o to, że taki samochód, którym Jan Kowalski sobie podróżuje po Polsce i przemierza kilometry, jest obserwowany przez już przyszłego innego klienta, bo on zadeklarował, że ten samochód odda. Jeżeli załóżmy, powstałaby w ramach naszej organizacji platforma, w której inni klienci mogą obserwować aktywo, które mamy wewnątrz organizacji i które na przykład za 12 miesięcy będzie do pozyskania w finansowaniu, czy to nie jest atrakcyjny model dla obecnych pokoleń, które wchodzą na nasz rynek? Jest to pewna hipoteza, którą stawiamy w oparciu o dane i w oparciu o wiedzę, która tkwi właśnie w danych organizacji. Co możemy zyskać jako klient, a właściwie co zyskują nasi klienci? Patrząc na dane statystyczne, patrząc także na opublikowany raport Związku Polskiego Leasingu, mówimy o elementach rosnącego udziału w rynku najmu długoterminowego. Mówimy o rosnącym zainteresowaniu modelami subskrypcyjnymi, o tym, aby pozwolić na łączenie różnych usług w jednym miejscu. I najczęściej przywoływano taką punktem odniesienia tak naprawdę w tych wynikach było to, że niejednokrotnie usługi subskrypcyjne mają zbyt wysoką cenę względem tego, jakie tak naprawdę mamy wykorzystanie. To znaczy nie płacimy tak jak właśnie na przykład w modelach chmurowych, zakupu chmury obliczeniowej, ile używam, tyle płacę, tylko płacę stałą miesięczną ratę niejednokrotnie współmiernie wysoką do tego, jak używam danego elementu. Żeby to wszystko móc w pewien sposób ubrać w nasz ekosystem w ramach instytucji finansowej, musimy pomyśleć o 2 składowych. Po pierwsze
o tym, czy my mamy dane i jak je odkładamy, czy my odpowiednio podchodzimy do monitorowania zdarzeń zachodzących w naszych procesach, a następnie te wszystkie dane, które pozyskujemy od klientów, z dokumentów, z systemów zewnętrznych, z baz, które posiadamy, odpowiednio zasilić w procesach, dodać pewną składową wynikającą ze sztucznej inteligencji w celu interpretacji tych danych i dzięki temu zapewnić rekomendacje naszym klientom, zapewnić automatyzację i analitykę. Bo kiedy popatrzymy na wdrażanie modeli sztucznej inteligencji i narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, musimy pomyśleć o kilku warstwach tego zagadnienia. Po pierwsze, musimy mieć strategię. Jako instytucja, jako organizacja finansowa musimy wiedzieć, co chcemy robić, jak chcemy wdrażać i do czego wykorzystywać sztuczną inteligencję. Po drugie, musimy myśleć o tym, w jakich obszarach i w jakich domenach biznesowych będziemy to wdrażać, jakie istnieje tak naprawdę też otoczenie społeczno-prawne i regulacje zewnętrzne do wykorzystania tej sztucznej inteligencji w naszych procesach. Jak wykorzystać to w kreowaniu pewnych produktów, w zmniejszaniu ryzyka operacyjnego związanego z naszą organizacją. Na samym końcu tak naprawdę myślimy o domenach biznesowych i technologii, na czym to będzie działało. Musimy mieć pewny cel, jasną strategię na to, jak to wykorzystywać, jak to wdrażać i decydować się na pewne procesy niejednokrotnie end-to-end wdrożenia. To znaczy nie wdrażać samej sztucznej inteligencji dla wdrożenia sztucznej inteligencji, tylko myśleć o tym, gdzie w tych procesach, w jakim kontekście i jak osadzamy, a następnie zacząć wykorzystywać nasze dane. Nasza prezentacja miała skłonić do pewnych przemyśleń i pewnego pomyślenia o danych. I myślę, że przyszłość, jeżeli chodzi o branżę finansową, czy stricte branżę leasingową, leży w tym, jak myśleć o tym, żeby wykorzystać to, co już mamy jako instytucje, jak zoptymalizować nasze procesy, aby wykorzystać to, co mamy. Bo jako spółki leasingowe posiadacie Państwo naprawdę dużo danych, w oparciu o które możemy wdrażać nowe modele. Ja w tym momencie chcę Państwu podziękować za dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że skłoniłem do pewnych przemyśleń i postawienia pewnych znaków zapytania, czy i jak wykorzystujemy obecnie nasze dane. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok.